Krzywa. Z ustnych przekazów wynika, iż nazwa ta wywodzi się bądź z jej specyficznego krzywego położenia, bądź od krzywego potoku przepływającego przez wieś. Pierwsza wzmianka o Krzywej pochodzi z 1564 roku. W tym to roku starosta biecki Mikołaj Ligęza z Bobrku nadał przywilej lokacji wsi na prawie wołoskim Steczowi Liliczowi z Pętnej, wyznaczając dla wsi limit 20 osadników, którzy zostali obdarowani wolnizną na lat 20, ale bez przywilejów pasterskich. Dokument ten nie wspomina nic o parafii, czy nawet o gruncie dla księdza. W 1789 roku starosta biecki Wilhelm Siemieński nadał swojemu synowi Stanisławowi i jego żonie Petroneli olbrzymie dobra, w skład których wchodziła maleńka Krzywa. W tym czasie Krzywą zamieszkiwało 116 mieszkańców, z czego 110 osób to byli grekokatolicy, a 6 osób Żydzi. W czasach Austro-Węgier wielu mieszkańców Krzywej i okolic szukało zarobku poza swoją wsią. Najbliżej było na Węgry, gdzie często wyjeżdżano na żniwa. Jednak główna fala emigracji ukierunkowana była na Stany Zjednoczone i Kanadę. Czas I wojny światowej rozpoczął się od aresztowań mieszkańców wsi i wywózki do obozu w Thalerhofie koło Gracu w Austrii. Po wojnie najbardziej korzystna dla mieszkańców Krzywej i okolic była hodowla bydła i owiec. Krowy, których trzymano po kilka sztuk, dawały mleko, z którego wyrabiano ser, a także masło na użytek własny i na sprzedaż. Owiec chowano po kilkanaście sztuk, a ich wełna wykorzystywana była do wykonywania odzieży. W czasie II wojny światowej Niemcy w 1943 roku w odwecie za akcję partyzantów rozstrzelali wszystkich mieszkańców wsi, którzy urodzili się w 1922 roku. Ponadto kilkunastu zginęło w więzieniu w Jaśnie. Krzywa to zaledwie kilka domów, które na szczęście ostały się po wysiedleniach w 1947 roku. Kilka zabudowań współczesnych, pozostałości PGR-u, cerkiew świętych Kosmie i Damiana z 1924 roku pełniąca obecnie rolę kościoła, 2 cmentarze, wiejski i wojenny oraz przydrożne krzyże i figury. Wspomniana cerkiew, obecnie kościół katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, wybudowana została na miejscu 2 poprzednich, które spłonęły i nawiązuje kształtem do staroruskich cerkwi, a to z uwagi na brak wieży, małe prezbiterium i bardzo dużą nawę główną. Jest to cerkiew drewniana konstrukcji zrębowej, orientowana trójdzielna, na planie 3 kwadratów, nawy, prezbiterium i bawieńce. Wewnątrz stropy są płaskie z fasetą, a ściany obite deskami. Brak jest polichromii. Z dawnego wyposażenia zachował się ołtarz główny z baldachimem. Inne elementy wyposażenia to 2 ołtarze boczne z końca XIX wieku oraz oryginalne drewniane ławki. W marcu 1945 roku na cmentarzu w Krzywej pochowano lotników z zestrzelonego przez Niemców samolotu Halifax. Samolot ten był pilotowany przez 7 polskich lotników, którzy wracali z lotu, którego celem była pomoc i zaopatrzenie dla Warszawy.
W 1980 roku po ekshumacji przeniesiono prochy lotników polskiej załogi na cmentarz rakowicki.